Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu, w którym montuję różne zestawy, kity układów elektronicznych, które są dostępne na rynkach światowych. Dzisiaj widzicie tutaj pudełeczko ze znakiem zapytania. Ja już nawet nie pamiętam, co to jest. Więc tak szybciutko zajrzę. I aha, już sobie przypomniałem. Czyli kontynuujemy niejako serię, która była do tej pory, gdzie zbudowałem odbiornik radiowy FM, potem nadajnik i tutaj znowu mamy odbiornik radiowy FM na układzie RDA 5807, ale już bardziej zaawansowany, co już widać po opisach i ilościach elementów. Tutaj jest płytka, mamy wyświetlacz, czyli pewnie będziemy widzieli częstotliwość, może jeszcze jakieś inne ustawienia. Oczywiście dla zainteresowanych jest kod kreskowy, gdzie można sobie obejrzeć film z lutowaniem też tego. Natomiast ja tutaj postaram się troszkę więcej powiedzieć. Sam kit, no widzimy tutaj już dosyć dużą płytkę, dużo elementów, ale co ciekawe i fajne w tym kicie, to już pierwszy taki, co dopiero mamy. Tutaj jest zrobiona plastikowa obudowa. Czyli na końcu, jak już te radio zmontujemy, wsadzimy je do tej obudowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to będzie nam szło, czy to będzie trudne, czy nie. Ale zanim do tego dojdziemy, no trzeba jak zwykle zmontować część elektroniczną. Wysypię tutaj wszystkie rzeczy, które mamy. Zasilane jest 3 bateriami. Ewentualnie tutaj widzę jest złącze USB i kabelek, także też można zasilać poprzez USB. To jeszcze nie wiem, co to jest, bo raczej nie antena, gdyż antena tutaj jest taka ładna, teleskopowa w zestawie. Więc do tego dojdziemy później. Układ STC 15W40, mikrokontroler, który będzie tutaj pewnie sterował całym tym urządzeniem. Tutaj jako ciekawostka jest na płyteczce ten moduł właśnie odbiornika radiowego, który właściwie tak naprawdę to jest całe radio, który tutaj prawdopodobnie tutaj będziemy musieli przylutować do płytki. Jeszcze jedna podstawka, jeszcze jeden układ scalony, odkładam to już na bok. To, co już tutaj przejrzałem. No głośnik, do którego, jak widzicie, do magnesu przyczepiło się bardzo dużo elementów. Trzeba to delikatnie zdjąć. O, są nawet jakieś elementy montażowe. 8,5 W. Odłożę, żeby się tutaj nic na ten magnes nie przyklejało. 2 gąbki dwustronnym klejem. No to jeszcze nie wiem do czego. Przyciski, wyłącznik i widzę... A tu jest wyświetlacz LED i widzę tutaj 2 takie elementy. Tu jest układ scalony, który będziemy lutowali do płytki i stabilizator 3V. Obydwa elementy SMD. No tutaj niby prosto, ale trzeba dobrze to przylutować, żeby ciepło się odprowadzało z tego elementu. No i poza tym 2 gniazdka. Ciekawe dlaczego. Co jest na płytce. Na płytce jest miejsce na jedno gniazdko. Nie widzę miejsca na drugie, albo jestem ślepy. Tutaj dajemy wyłącznik, tak, tutaj gniazdo. A do czego jest te drugie? No może jakieś tutaj też w zapasie, nie wiem, jeszcze teraz nie będę w to wnikał. Jest śrubka, jest nakrętka, to odkładam. Rezystory 3 rodzaje. Pamiętacie, jak mówiłem, tutaj ładnie w instrukcji są podane rezystory, jakie kolory powinny mieć. Pasków oczywiście, czyli kod paskowy. Opisany, jak tu układ idzie, układ SMD, zasilanie z Androida. Nie wiem, czy to możemy podłączyć do
telefonu. Wyjście na głośniki, jak ceramiczne kondensatory lutować, diodkę. Także tu jest taki ładny opis. Jest też oczywiście druga strona. Wszystkie gniazdka, jak podłączyć antenę, jak przylutować głośnik. Aha, to ten czerwony i czarny kabelek jest do głośnika. Tu jest biały, czarny, tam czerwony. I tutaj mamy do czego wykorzystać te dwustronne taśmy klejące. Jedna jest do głośnika, druga do zestawu baterii. No dobrze. Czy jakieś trudności? Standardowo. Polaryzację kondensatorów i wszystkich elementów półprzewodnikowych. Tu gdzieś powinna być dioda świecąca jeszcze, bo była w opisie. Jest. Standardowo anoda, katoda, czyli plus, minus. Tranzystory, które przeważnie mają odpowiednie oznaczenia na płytce. Tak, widać, w którą stronę wchodzą, gdzie są ścięte. I na płytce jest to oznaczone. Kondensatory, te nie mają znaczenia. Elektrolityczne, oczywiście plus, minus, dłuższy plus, krótszy minus. I tu też jest oznakowane, ale w tym wypadku nie ma plus, minus napisane, tylko jest białe i ciemne, czyli do białego musimy dać tą jasną stronę kondensatora i te białe to jest po prostu minus i to w ten sposób będzie tu wchodziło. Co więcej, no, części mechaniczne, czyli jak zwykle zacznę montaż od elementów tutaj dwóch SMD, tak jak poprzednio, które są, wszystko jest na jednej stronie płytki z tego co widzę. Jeden SMD, drugi. No cóż, ja się biorę za montaż. Będziecie to widzieli jak zwykle w przyspieszonym tempie, a potem zobaczymy jak to będzie działało i kolejną zabawą będzie umieszczenie to w tej właśnie obudowie, złożenie tej obudowy i umieszczenie tego radia w tej obudowie. Także roboty jest dużo, to chyba najbardziej skomplikowany kit jak na razie, wymagający najwięcej pracy, ale mam nadzieję, że bez problemu uda się go złożyć i na końcu filmu zobaczycie działający układ.
Płytka jest już zmontowana. Widzieliście, że troszeczkę problemów było. Najgorzej było przylutować ten moduł, bo nie pasują idealnie te jego końcówki do punktów na płytce. Troszeczkę było to przesunięte. Reszta, powiedzmy, poszła w miarę sprawnie. Zostały przełącznik i gniazdo, czyli dali po 2, nie wiem czemu. No dobrze, no teraz trzeba obsadzić układami scalonymi tą płytkę. I tutaj końcówka do końcówki. To wszystko musi być odpowiednio, żeby nie podłączyć przypadkiem odwrotnie. Muszę troszeczkę nóżki podgiąć w układzie, żeby wszedł w podstawkę. Bo jednak one są trochę szerzej. To musicie uważać, jak to robicie, żeby nie uszkodzić ani układu, ani podstawki. O, udało się chyba. Tak, układ wszedł cały w podstawkę, dobrze. No co, to jeszcze ten głośnik przylutuje, czego nie zrobiłem. Ma tutaj 2 pola lutownicze. Też ma oznaczone plus minus, aczkolwiek w głośniku jak tylko jeden używamy, nie ma to najmniejszego znaczenia, gdzie jest plus minus. Ale przylutujmy. Czarny do minusa. Czerwony do plusa. No i co? Aha, jeszcze najważniejszy tutaj element, bez którego to nie będzie grało, czyli antena. Antena według rysunku idzie tutaj, od tej strony. Trzeba ją odłączyć. No i jak podają, trzeba troszeczkę tutaj zeskrobać. No nie wiem, czy tym mi się to uda dobrze zeskrobać. Jak nie, to po prostu to ponowię. Chyba że wezmę jeszcze nożyk. Mamy tutaj nożyk i no dobrze, troszkę poskrobane. Jak nie będzie kontaktowało, to po prostu to jeszcze raz poprawię. Jeszcze raz spróbuję. I w tą stronę antenka. Czyli tu już sama chyba antenka ma gwint, tak. To dobrze. Czyli tutaj już to jest mocno dokręcone. I jeszcze z góry nakrętka kontrująca, żeby to się wszystko ładnie trzymało. No i dokręciłem. No i wygląda, że wszystko mamy podpięte tak jak trzeba. I co? Muszę znaleźć teraz jeszcze kabelek i za chwilę będę to podłączał. Podłączyłem zasilanie poprzez USB. No to włączmy. O, 98,8. Kaszepkę. Jedyną aktorkę, która potrafi pokazać piękno języka kaszubskiego. No i gra, jak słyszycie. No to tu trzeba tu mam stację, którą ogólnie słabo odbieram. No, ale tam gdzie się sam dostroił,
No więc odbiera, jak słyszycie. Tutaj słabo, ale jak wezmę do pionu, to działa. No więc teraz co? Trzeba zobaczyć. Jeszcze oczywiście mamy do przygotowania pojemnik na baterię, ale ja jestem bardziej ciekaw tej... Złożę tą antenę. Jestem ciekaw tej obudowy, która tutaj jest dorzucona. To mnie bardziej ciekawi. Ojej, coś tu poleciało. A, to są nakładki na przyciski. Dobrze, no zakładam, że to się jakoś tam gdzieś coś w coś wkłada. Pewnie tak. Przód, tył. Tu gdzieś pewnie jest bateria. To jest góra. No trzeba tu pewnie pomyśleć troszeczkę, jak to złożyć. Odsunę obraz, żeby więcej było widać. Na pewno to idzie w tą stronę, a dół, głośnik jest tam, czyli to na pewno te dwie części są tak na sobie położone. Tutaj gdzieś musi być antena, ten otwór, to pewnie tu, w tą stronę, dwa wyjścia i przyłącznik z tej strony. Tu jest ślepe zakończenie i tu jest góra. Czyli tak wygląda obudowa do tego cuda. Pytanie, odłączę USB. Głośnik, tak jak podawali, pewnie trzeba tutaj centralnie przykleić na tą taśmę. I to z drugiej strony. Te kable są dosyć długie, nie, w sumie bardziej przeszkadzają niż tutaj pomagają, ale nie będę ich ucinał. Zakładam, że głośnik gdzieś tu centralnie na tym ma być przyklejony. I jest. I to jako całość musi wejść tutaj. Tylko to musi być wyżej. Mamy tutaj dużo tych końcóweczek, więc zakładam, że tak. Te dłuższe trzeba przykręcić tutaj zapewne w środku, bo na nich będzie leżało radio jako płytka. Dobrze, to zróbmy to tak. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ok. Zakładam, że to jest oczywiście folia ochronna. No i te radio ma być ładnie widoczne. Cała ta elektronika w środku, jako taki właśnie bajer, więc tą folię trzeba zdjąć. Nie jest to proste, ja to zrobię już poza ekranem, bo trzeba tu dokładnie popodważać, także za chwilę wrócę już ze zdjętą folią. Osłonki pozdejmowałem, bardzo ładna ta pleksa, czyściutka, więc założyłem rękawiczki, żeby jak najmniej to porysować. I tak jak tu myślałem, tu bateria, to idzie tutaj, tak, czyli tu od spodu trzeba przykręcić te 4 wsporniczki przelotowe. W rękawiczkach będzie trochę ciężej, ale myślę, że się uda. Dobrze, jeszcze 2. Tu przy pojemniku na baterię. Jeszcze nie wiem, jak on będzie tu włożony, bo klapki osłaniającej żadnej nie ma. I 4. I zostało, zostało ich
6 i 5 śrubek. Też chyba na wyrost, bo nie widzę tutaj potrzeby. I zakładam, że to ma leżeć tutaj, na tym, te radyjko. Te pozostałe boki wchodzą z tych wszystkich stron. No jak na razie mniej więcej pasuje. Ten z tej strony. O, coś mi się tam z drugiej rozleciało. Ten mi uciekł z otworu. Nie wiem, czy jest jakaś inna metoda tego montażu niż ta, którą ja tutaj stosuję, no ale chyba nie ma. No i ostatni z tej strony. Aha, źle to trochę zrobiłem, bo tu trzeba przykręcić. Tak, a tutaj troszkę tak to nie pasuje do tego wyłącznika, nie chce nam wejść. O, dobrze. Tak. Tu trzeba przykręcić przecież jeszcze te 4 pozostałe. Powiem wam, że w tych rękawiczkach to już katorga, nie robota. A, przykręciłem rękawiczkę, nie. I jeszcze 2. I ostatni. Zabawa trochę jest przy składaniu. Ciężko się to robi. No i to już jest złożone. I na to ostatni element musi wejść, wszedł. I teraz to wszystko trzeba skręcić tymi ostatnimi 4 śrubkami. Zobaczymy, czy to się będzie trzymało. Ciach, ciach i jeszcze 2. Mam nadzieję, że to, co zrobiłem, ma tu sens. I ostatnia. No i mamy to zmontowane. Jeszcze te nakładki na przyciski. Mamy to złożone. Tutaj możemy przykleić, ja jeszcze nie będę tego robił, ale tutaj możemy przykleić ten pojemnik na baterię, tak jak tam było, odpowiednio go sobie układając. O, i wypadły właśnie. Także to mówię, to trzeba przykleić. No dobrze, podłączę to jeszcze raz. Aczkolwiek jak patrzę, no nie jest to idealnie spasowane to wszystko. Chyba ja nic źle nie zrobiłem. Bo dojście do przełącznika jest żadne, żeby go wyłączyć. Jest to dosyć... Wyłączyć czy włączyć, to już jak to tam woli. Nie wystaje poza obudowę. No, radio gra. Nie wiem jeszcze, do czego jest ten rezystor, to już trzeba by sobie zobaczyć.
No więc radio odbiera, działa. Trzeba tylko tutaj jeszcze, tak jak mówię, przykleić przyciski, żeby nie latały, nie wypadały. Przykleić, odpowiednio ułożyć tutaj pojemnik na baterię. Ten pomysł przyklejenia głośnika na spód to trochę taki kiepski, lepiej było go tutaj przykleić. No ale zrobiliśmy tak, jak to przewidywali. Także widzicie kolejny zestaw. Dosyć już taki skomplikowany, który tutaj się udało w całości zrobić, uruchomić, sprawdzić, czy działa. No tak jak powiedziałem, troszeczkę nie jest to spasowane, bo ja nie mogę przesunąć bardziej tych plastików, ani płytki w tamtą stronę. Natomiast widać, że to nie jest. Powinno być bardziej tam. Może, nie, sorry. Nic nie wymyślę. Tak to tutaj troszeczkę nie dopracowali Chińczyki. No ale wtyczka wejdzie, to jakimś cudem da się włączyć, wyłączyć. Aczkolwiek nie jest to wcale takie proste, bo tak jak powiedziałem, nie wystaje poza obrys, także wyłączenie będzie dosyć trudne. Natomiast no jako całość taki bajer, jakby ktoś chciał sobie gdzieś postawić i pokazać, jak nowoczesne radio wygląda w środku, to taki zestawik może sobie zrobić. Oczywiście, czego wcześniej nie mówiłem, ale ci, co śledzą czy kanał, czy profil na Facebooku, wiedzą, że wszystkie te kity po zmontowaniu są dostępne na moim koncie na Allegro. Sprzedaż i dochód niewielki, jeżeli w ogóle jakikolwiek, wspiera działalność tutaj kanału. Także ten odbiorniczek też niebawem pojawi się na kanale, na profilu Allegro z nazwą taką samą jak kanał na YouTubie, czyli APKV Blog na Allegro. I tam są moje rzeczy, nie tylko związane tutaj z tymi filmami i kitami, jakie tu składam, ale również moje skarby niepotrzebne i wszystkie inne rzeczy, które mam, tam wystawiam. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, oglądania kolejnych filmów, które się tutaj też pojawią. Dziękuję za uwagę.